Style tabeli. W poprzedniej lekcji pokazałam, jak formatować tabelę z poziomu panelu sterowania. Teraz pokażę, jak można to zrobić, używając stylów tabeli. Klikając w panelu sterowania na ikonkę tworzenia stylu tabeli, mogę wejść w ustawienia nowego stylu tabeli lub mogę powołać panel style tabeli z menu okno Type and Tables, czyli tekst i tabelę, i wybrać tabelę. Otwiera się zestaw trzech paneli. W pierwszym panelu Table mogę wybrać odpowiednią ilość wierszy, odpowiednią ilość kolumn, mogę wyznaczyć wysokość i szerokość moich komórek. Również są ustawienia dotyczące wyrównania tekstu względem komórki, czyli czy ma się znaleźć u góry, po środku czy na dole. Te wszystkie polecenia są tożsame z poleceniami w panelu sterowania. Układ tekstu również widzimy, są te same ikonki i odległości elementów od krawędzi każdej komórki możemy wybrać w tej grupie ustawień. Przechodzimy do drugiego panelu z tej grupy. Tutaj mamy możliwość stylowania pojedynczych komórek tabeli, a trzeci panel, ostatni, odpowiedzialny jest właśnie za style tabeli. Tak jak w przypadku innych stylów, czy akapitowego, znakowego, zagnieżdżonego, obiektowego, powołujemy style tabeli takim samym sposobem, czyli Alt, ikonka tworzenia stylu. Z poziomu stylu tabeli mogę określić wszystkie parametry związane z tabelą, jak i z poszczególną komórką, czyli jest to zbiór wszystkich możliwych opcji formatowania mojej tabeli z poziomu stylu tabeli. Wybieram nazwę, na przykład tabela. Nie mam żadnego innego stylu, to jest mój świeży styl, więc nie będziemy naszego nowo tworzonego stylu opierać na żadnym innym stylu. Idziemy do ustawienia komórek. Jeśli mamy wiersze nagłówkowe czy wiersze stopki, tutaj możemy je sformatować. Mamy również możliwość sformatowania regularnych wierszy w tabeli, już niezależnych od tego, czy są nagłówkiem, czy stopką. Zwykłe, regularne wiersze możemy tutaj formatować, zarówno dla lewych kolumn, jak i prawych kolumn. Następnie mamy Table Setup, czyli ustawienia tabeli. Tutaj włączając Preview możemy mieć podgląd na to, jak wygląda nasza tabela przy formatowaniu. Tak też zróbmy. Kliknijmy raz jeszcze i widzimy, że nadany został obrys 4 punktów. On natychmiast się tutaj pokazuje. Mamy zaznaczoną tabelę, mamy zaznaczony styl w panelu style i dlatego możemy to obserwować. Najlepszym obrysem dla tabeli jest obrys jednolity, więc wybierzmy jednolity. Jeśli byśmy wybrali podwójny obrys, wtedy mogłabym wybrać Gap Color, czyli przerwę między liniami mogłabym pokolorować na wybrany kolor, ale my wybierzemy sobie jednolity obrys. Taki jest najlepszy. Odległość tekstu czy jakichś elementów, które znajdują się w komórkach od krawędzi, możemy tutaj opracować. Przechodzimy dalej. Mamy obrysy wierszy. Tutaj też możemy sobie wybrać, jakie chcemy te obrysy. Wybierzmy Every Other Row. Zobaczmy, jak to działa. Ustawię na przykład grubość mojego obrysu na 2 punkty dla pierwszych wierszy potraktowanych tym stylem, dla kolejnych wierszy, czyli dla tego znajdującego się pod tym i dla kolejnych możemy wybrać wartość większą, na przykład 4 dla odróżnienia, czyli jest to formatowanie naprzemienne. Pierwszy wiersz został sformatowany taką grubością, a kolejny pod nim 4 punktami. Mogę wybrać oczywiście, w zależności od tego, jaki charakter obrysu wybiorę, już wspomnianą przestrzeń między liniami. Mogę ominąć pierwszy wiersz
w moim formatowaniu z tej grupy i nadawać tylko to formatowanie. Formatowanie kolumn, czyli obrysy dla kolumn. Również mogę wybrać jakieś obrysy. Wybierzmy tym razem inne kolory dla obrysów i inne szerokości. Na przykład 3 i tutaj też 3. Wybierzmy czerwony dla odróżnienia. Tutaj są te same ustawienia, co w przypadku wierszy. No i dochodzimy do wypełnienia i mogę tutaj również wybrać różnego rodzaju wypełnienia naprzemienne, czyli pierwsze wiersze będą miały odpowiednie wypełnienie i kolejne również. Wybierzmy takie z tintą, na przykład 10%. Możemy wybrać głęboką czerń na papier powlekany i tutaj wybrać sobie bledszą tintę. Jeśli większe obszary kolorujemy czernią, głęboka czerń jest jak najbardziej wskazana. To samo możemy zrobić z kolejnym wierszem. Więc tutaj mamy w naszym stylu tabeli dostępne wszystkie opcje formatowania całej tabeli. Klikam OK. Jeśli bym chciała dokonać jakichkolwiek zmian w mojej tabeli, oczywiście podwójnym klikiem wchodzę w ustawienia stylu i zmieniam. Zmieńmy nasze kolumny, wybierzmy czarny i mniejsze grubości obrysów, żeby nasza tabela wyglądała starannie. Dla wierszy również wybierzmy pojedyncze wielkości. Już jest dużo lepiej. Wcześniejsze przykłady były jedynie dla ćwiczenia, jak przygotować takie formatowanie. Możemy również formatować style akapitowe tekstu, jaki znajduje się w tabeli. Tak też zróbmy. Przesunę i zadokuję moją grupę paneli w przestrzeni roboczej i przejdźmy do tworzenia nowego stylu. Alt ikonka tworzenia stylu akapitowego. Otwiera się okno dialogowe mojego stylu akapitowego. Nazwijmy go tabela. Resetujemy oczywiście wszystkie ustawienia. Mogę dodać do biblioteki mój nowy styl, ale nie muszę. I teraz wybiorę odpowiednie formatowanie. Krój pisma dla tekstów tabeli niech będzie Kronos. To jest bardzo przyjazny krój bezszeryfowy, zaprojektowany przez Roberta Slimbicza i dostępny w licencji Adobe Fonts. Wybierzmy 10. Wybierzmy język polski, choć starajmy się nie dzielić wyrazów w tabeli, jeśli nie jest to konieczne. Czytelniejsza będzie bez dzielenia wyrazów. Wcięcia i odstępy możemy sobie ustawić na środku nasz tekst w tabeli. Nie przyciągajmy do linii bazowej, ponieważ wtedy nie będzie ustawiona idealnie na środku. Kolor zostawmy czarny. Klikam OK i mam już tekst tabeli. Zaznaczam całą tabelę, klikam na mój styl. Jedyne co mi zostało, to zaznaczony tekst wyrównać do środka każdej komórki.